Wracamy do FNAF 4. Chcę w końcu rozgryźć znaczenie tej gry, bo to jest ostatnie wielkie niewiadome we FNAFie. Kiedy zrozumiałem FNAF 4, większość wątków powinna wskoczyć na swoje miejsca. Więc pora na trzeci film z tej serii. Wcześniej mówiłem o tekstach z trailera gry i o pudełku. W opisie zostawiam linki do tych filmików, jeżeli chcecie je sobie przypomnieć lub obejrzeć. W skrócie, duże znaczenie ma tutaj rola Mike'a i różnica między gameplayem a minigierkami. To dwie postacie i to dużo zmienia, bo Plusztrap ma zupełnie inne znaczenie zależnie od tego, czy gramy młodszym czy starszym bratem. W tej serii bardzo liczę na wasze komentarze, bo chcę spojrzeć na wszystko z różnych perspektyw. Może zobaczycie coś, czego mi się nie udało. I dzisiejszy temat to dwie sypialnie we FNAF 4. To, co widzimy w gameplayu, to nie jest sypialnia ugryzionego dzieciaka, a inne miejsce, monitorowane przez Williama. Wyjaśnię ten wątek kawałek po kawałku, nie musicie czekać do samego końca, żeby tworzyć jakieś swoje własne przemyślenia. Chcę burzy mózgów i nie chcę, żebyście patrzyli na ten temat z dokładnie tej samej pozycji co ja. Co jest trudne, skoro ja wyjaśniam swoje wnioski. Jak mówiłem w ostatnim odcinku, FNAF 4 zawiera drobne elementy, które według mnie trzeba zrozumieć w poprawnej kolejności. I pierwszy punkt to protagonista, jest nim Mike, starszy brat. Mike rysuje Fredbeara w dzienniku przetrwania, a młodszy brat jest tam duchem. I to zmienia wszystko. Uważaliśmy, że Plusztrap jest tylko koszmarną wersją Fingertrapa, którego widział młodszy brat, ale tak nie jest. Myśleliśmy, że animatroniki symbolizują strach i poczucie winy Mike'a, ale Plusztrap nie działa w tym wyjaśnieniu, jest tutaj coś więcej. Te postaci mają duże znaczenie w historii tej gry i to jest właśnie drugi punkt tej całej historii, eksperyment. Wszystko prowadzi do tego, że William jest ojcem i to on straszy swoje dzieci. Mamy na to mocne dowody w Sister Location, ale wyjaśnienie to przy użyciu samego FNAF 4. Żeby było jasne, eksperyment to może być już tyle. W poprzednim odcinku mówiłem o jakimś trzecim i czwartym punkcie tej historii, ale to tylko zgadywanki. Dopiero później będziemy się zastanawiali, czy jest coś więcej do rozwiązania. Teraz jest tylko eksperyment, musimy go zrozumieć. Spójrzmy na temat dwóch sypialni z FNAF 4. Już w 2015 roku ludzie zauważyli różnicę pomiędzy sypialnią w gameplayu i w minigrach. Sister Location nam to jeszcze bardziej potwierdza i ta różnica to ważny wątek, który Scott ukrył. Ale do czego ten wątek zmierza, jaki jest cel tego osobnego pokoju? Sister Location mówi nam, że ten pokój i korytarz Plusztrapa były obserwowane przez kogoś w private roomie. Pierwsza sypialnia to normalny, zwyczajny pokój dla dziecka, druga ma inny cel. Ta sypialnia jest powiązana z koszmarami, jest obserwowana przez Williama, jest też powiązana z Mike'iem. I nie jest częścią ich prawdziwego domu, ktoś tutaj musiał specjalnie przyjść i spędzić noc. Na co jednak chcę zwrócić uwagę, to nie jest do końca sypialnia Mike'a, bo oboje bracia są związani z tym miejscem. Temat jest pogmatwany od samego początku, bo gramy jako małe dziecko. Dookoła łóżka widzimy kwiaty, leki i kroplówkę jako easter eggi. Mini jumpscare Foxiego to strach, który miał młodszy brat, a nie starszy. To on powinien tutaj być, a nie Mike. A jednak mamy dowody, że FNAF 4 to sen starszego brata, jak to pogodzić. Easter eggi sugerują, że młodszy syn trafił do tej sypialni po ugryzieniu. William nie zabrał go do szpitala, a jedynie ukrył i leczył na własną rękę. To nie pierwszy raz, kiedy William ukrywał umierające dziecko, ale nie wiem, co konkretnie tam się działo. Może go leczył, może na nim eksperymentował, może sam doprowadził do jego śmierci. To jest prawdopodobnie najważniejszy punkt FNAF 4. Wielu uważa, że to niemożliwe. Dzieciak został ugryziony w środku restauracji podczas dnia. Ktoś musiał to zauważyć i policja powinna była coś z tym zrobić, ale to nie jest dobry argument. Informacje w grze sugerują, że dzieciak został zabrany do sypialni i to właśnie tam umarł, a nie w szpitalu. Musiało tak być, jeżeli dobrze rozumiem te easter eggi. William musiał to jakoś załatwić. I nie jest ważne jak, bo nie znamy tych informacji. Ten scenariusz nie jest niemożliwy, a został zasugerowany. Mówimy o urodzinach syna właściciela, więc może byli tego dnia zamknięci. Wiem tylko tyle, że zbire tam był. William mógł ich oszukać, mógł zabrać ciało, powiedzieć, że on to załatwi i na tym by się skończyło. Ale jak mówię, nie da się tego udawać, to są tylko moje zgadywanki. Ważne jest to, że easter eggi sugerują właśnie taki obrót wydarzeń. Sugerują, że młodszy brat trafił do tej sypialni po ugryzieniu. To oczywiście cofa nas do dużego konfliktu. Młodszy brat był w tym pokoju, ale starszy brat miał te koszmary. To trzeba jakoś pogodzić. I może dopiero teraz coś się rozjaśni. Wiemy, że Mike odwiedził swojego brata. Przepraszał go za to, co się wydarzyło, ale to za mało, żeby doprowadzić do koszmaru. Wydarzyło się coś więcej. Gdyby to była trauma związana z ugryzieniem, śniłby mu się Fredbear's Family Diner, a nie sypialnia. Mike ma traumę, która jest specyficznie powiązana z tą sypialnią. Z koszmarnymi animatronikami, z Plusztrapem. I pytanie całego odcinka. Jakie jest znaczenie Mike'a w drugiej sypialni, a jakie jest znaczenie jego brata w drugiej sypialni? Oni oboje mają tutaj jakieś znaczenie i musimy to rozwiązać. Scott zagmatwał ten temat mocno, bo połączył obu tych dzieciaków z sypialnią, oboje mają z nim jakiś związek. William prowadził tutaj jakieś swoje dziwne eksperymenty na obu synach i o tym musimy porozmawiać. Ten temat można ugryźć z naprawdę wielu stron, można zadać wiele pytań, bo skoro ugryziony dzieciak tutaj był, kiedy trafił do tej sypialni?
bo William nie zaczął jej budować godzinę po ugryzieniu. Już tutaj była. I na pewno nie powstała po to, żeby trzymać tu ledwo żywego dzieciaka. Wydaje mi się, że był on całkowicie przytomny, kiedy przyszedł tutaj po raz pierwszy i okropnie się bał. Czego boi się ugryziony dzieciak brzmi jak dobry temat na następny odcinek, ale dzisiaj skupmy się na młodszym i starszym bracie w drugiej sypialni. Istnieje też temat pluszaków, bo wygląda na to, że koszmarne animatroniki to pluszaki. Foxy zmienia się w pluszaka, Freddy pojawia się w miejscu pluszaka. Mamy też Plusztrapa i Pluszbera, dwójkę pluszaków. Wydaje mi się, że cały FNAF 4 kręci się wokół maskotek i protagonista myli fikcję z prawdą, boi się pluszaków. I mogę parę rzeczy o nich powiedzieć. Po pierwsze, czy Mike rozumie, co widzi w swoim koszmarze? W sensie, pluszak zmienia się w potwora. Jeżeli Mike boi się pluszaków, to musiał być w środku. Musiał być straszony, musiał nie rozumieć, co się dzieje, bo jeśli widział swojego brata podczas eksperymentu, to widziałby dziecko wśród pluszaków. Widziałby, że jego brat boi się czegoś, czego nie ma. Dlatego cokolwiek tam się działo, powinno było być prowadzone konkretnie na Majku. Żeby jeszcze coś dodać, bardzo ważny element w FNAF 4 to słowa ugryzionego dzieciaka na temat jego pluszaków. Mówi, to są moi przyjaciele. Więc ugryziony dzieciak nie boi się tych maskotek. To raczej nie on był tutaj przez nie straszony. Trzeci temat to Pluszber. Skoro William zajmuje się pluszakami, to raczej jasne, że pluszowy Fredbear jest dziełem Williama. Niektórzy uważają, że zabawka jest nawiedzona, niektórzy, że nie. FNAF World jest raczej dobrym argumentem na to, że jest nawiedzona. Private Room raczej silnie sugeruje, że to tylko część eksperymentu. Ale te dwie rzeczy nie muszą się ze sobą kłócić, bo może jeden z duchów kontroluje zabawkę, którą stworzył William, a może William umyślnie dał swojemu synowi nawiedzoną pluszankę. Co jak co, jest tutaj coś ważnego. Pluszaki są elementem eksperymentu. I w tym eksperymencie nie biorą udziału żadne dyski percepcyjne, bo po pierwsze wskazówka, rzeczy w ciemności są źle rozumiane przez umysł dziecka. William posłużył się tutaj ciemnością, a nie żadną specjalną technologią. Po drugie 5 plusztrapów. Sister Location pokazuje nam 5 kropek dookoła plusztrapa, co sugeruje imitowanie ruchu, imitowanie życia. Plusztrap pojawia się w jednym korytarzu, potem pojawia się w innym i ty myślisz, że on biega dookoła, ale to nieprawda. To zwykła, realistyczna imitacja. Dyski nie są tutaj potrzebne. Nawet roboty nie są, tylko pluszaki. To wciąż jednak na nic nie odpowiada. Jestem raczej pewny, że młodszy brat był w tej sypialni, ale Mike na pewno też tam był. Oboje tam byli. Jakiś cel tutaj był, ale ciężko mi go wyciągnąć. Dosyć popularna teoria kompromisu mówi, że tylko młodszy brat był w tym pokoju i przeżył tam masę dramatycznych wydarzeń. Teraz, podczas FNAF 4, atakuje sny Mike'a i tworzy koszmary. To byłaby jakaś odpowiedź, choć wciąż nie wyjaśnia wszystkiego. Nie jestem do tego jeszcze przekonany, ale to ciekawa opcja, bo pluszaki to jego przyjaciele. Może pluszaki pomagają mu się zamieścić na Mike'u, a tak naprawdę nie miały żadnego związku z eksperymentem. Zaczęliśmy od 2 sypialni, ale tylko jedna jest ważna. Ważne jest to, kto tam się znajduje i dlaczego. Wydaje mi się, że to jest dobry trop. Często się mówiło, że to nie może być Mike, bo jest mały, nie sięga do klamki. To tylko sen, więc to możliwe, ale tu może być coś więcej. Może Mike śni o swoim bracie, może wymieszał śmierć brata z własną traumą, ale to wciąż nie wyjaśnia, co on sam tam robił. Wciąż potrzebujemy odpowiedzi. Chcę też powiedzieć coś o dzienniku przetrwania. Miałem teorię, że wyblakły tekst to William, a Cassidy to ugryziony dzieciak, ale to niestety nie działa. Wskazówki do Cassidy łączą się z wyblakłym tekstem mówiącym moje imię. Wyblakły tekst to na pewno Cassidy. Ta opcja znika, ale jak mówiłem, nie komentuję Cassidy, dopóki nie mam żadnych konkretnych odpowiedzi na temat tej postaci. I mówię o tym teraz, bo dziennik też sugeruje, że to młodszy brat był w tej sypialni. Cassidy mówi do ugryzionego dzieciaka, a nie do Mike'a. On sam się wtrąca i rysuje Fredbeara. Cassidy pyta się młodszego brata o drugą sypialnię i jestem raczej pewny, że młodszy dzieciak jest związany z tym miejscem. I na dzisiaj to tyle. Omówiłem drugą sypialnię i eksperyment. Próbowałem rozgrzebać ten temat z paru różnych stron. Nie wiem, czy mi się udało. Wydaje mi się, że młodszy brat umarł właśnie w tym łóżku, ale nie jestem pewny, do czego ten pokój służył. To jest dosłownie miejsce do straszenia dziecka, więc może ma taki związek z agonią, z negatywnymi emocjami, o których dużo jest mowy w Fazbear Frights. Nie jestem pewny. Cała gra jest kontrastem do Happy Days w FNAF 3. To też jest ciekawy temat. Negatywne emocje utrzymują ducha przy życiu, więc ugryziony dzieciak miał każdy możliwy powód, żeby tutaj zostać. Ale nie potrafię zebrać tych wniosków w jakieś sensowne wyjaśnienie. Pytanie dla was. Kto ostatecznie znajduje się w tej sypialni? Młodszy brat, starszy brat, oboje? Jaki był cel tego pokoju, cel kamer, korytarza, plusztrapa? Jaki był cel Pluszbera? Cokolwiek innego, co zwróciło waszą uwagę podczas FNAF 4. Jeżeli pomożecie mi wyciągnąć jakieś wnioski z tego wątku, to może w końcu rozwiążemy tę grę. Wszystkie ciekawe spostrzeżenia spróbuję omówić w następnym odcinku o FNAF 4, więc zostawcie komentarze. Gra wyszła 6 lat temu, ale tą zagadkę wciąż można rozwiązać. W tym roku czuję, że rozwiązałem temat Phantom animatroników, a to jest coś dużego. Według mnie ten film wyjaśnia znaczenie i cel całego Sister Location, a gra wyszła 5 lat temu, więc niewielka różnica. Da się rozwiązać zagadkę po latach. Obejrzyjcie ten odcinek, jeżeli jesteście ciekawi. W następnym odcinku będzie Fazbear Frights. Bardzo dziwna historia, ale postaram się ją odpowiedzieć w miarę zjadliwy sposób. Zobaczymy, co będzie.